Nigdy wcześniej nie wiedziałem, co jest w paczce. W żadnej paczce, którą wysłał mi Michał, Mokasyn 86, nie znałem zawartości paczki, zanim ją otworzyłem. Nigdy wcześniej nie byłem informowany na temat zawartości paczki. To jest kolejna paczka, wielka paka od Michała, którą jest zamknięta, którą tutaj za chwilę otworzę. Chciałem powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które mi wysyłacie, wy tworzycie ten kanał. Jest dużo ludzi, którzy się przyczyniło do tego, że mogę wam prezentować takie treści związane z tradycyjnym goleniem. Gdybym miał sam kupować kosmetyki i te wszystkie rzeczy, które wam pokazuję, nie dałbym finansowo rady i dzięki wam właśnie mogę sam się zapoznać z tymi kosmetykami, nie tylko, bo też są mi brzytwy, jest sprzęt, wody, mydła i dzięki wam to wy tworzycie ten kanał, którym ja tutaj jestem małym trybikiem. Otwieramy paczkę, otwieramy, a jeszcze nie otwieramy. Chciałbym powiedzieć, że dzięki Michałowi, właśnie to on zaraził mnie japońskim rzemiosłem, a ściślej kamisori. Dzięki niemu właśnie dzięki Michałowi poznałem to narzędzie, jakim jest kamisori, z chęcią się golę. No więc otwieramy. Mam specjalny nóż do otwierania paczek. Otwieramy z boku. Jedna strona, druga. Nie wiem, co jest. Michał nie chciał mi powiedzieć, jaka jest zawartość tej paczki. Ale zaraz będziemy widzieć. Tylko się muszę dobrać do ścinak taśmy. Ok. Obcięte. Otwarte. Nie do końca. Zaraz będziemy widzieć, jaka jest treść. Super zabezpieczenia w postaci folii. Położę tu z boku, żeby mi nie wypadło to. Folia idzie na bok. Co tu mamy? Kochani, na pierwszy rzut oka takie coś. Co tu mamy, kochani? Woda Boucheron, czyli klasyka zapachów. Miałem kiedyś wodę Boucheron. To jest woda perfumowana, ja miałem wodę toaletową. A zobaczmy, jak pachnie. Piękny zapach, podobny do wody toaletowej. Piękny zapach w starym stylu. Super. Odkładam do kartonika. Na pewno będzie to zestaw do któregoś golenia. Tutaj coś ciężkiego. Jest informacja od Michała. Otworzyć na końcu prezent na nowy rok. Już się boję. Dobra. A co ja ci, przyjacielu, sprezentuję na nowy rok? Zobaczmy. Woda Mirmił. To jest produkt Westmana na polski rynek. A jak pachnie? Zobaczmy. Moje klimaty. Zapoznam się później. Już mi się podoba zapach. Fajny. Wkładam na bok. Woda. Club & Pinot Gents Gin Aftershave. Tak wyglądająca. Club & Pinot. Świeżość szyszki. Na pewno bardzo dużo świeżości tutaj jest. Aftershave.
lima i cedry. No więc nie pomyliłem się, bo są cytrusy i cedr. Co tu mamy? Klasyka, Clubman Pinot. Miałem kiedyś talk. Pokazywałem Wam na ostatnim filmie, jak można użyć talku po goleniu. Clubman Pinot robi talk i miałem talk o właśnie tym zapachu, więc zapach jest mi znany, bardzo przyjemny zapach Clubman Pinot. Dokładnie ten sam zapach. Świeży, klasyczny zapach. To był chyba pierwszy zapach Clubman Pinot. A nie, to jest, przepraszam Was, to jest Classic Vanilla. Czyli to jest inny zapach niż ten najbardziej klasyczny. Ale jest podobny do tego klasycznego zapachu, tego najbardziej klasycznego zapachu Clubmana. Wkładamy na bok. Spójrzcie, ile tam jeszcze jest rzeczy w tej paczce. Wszystko porządnie zabezpieczone folią bąbelkową. Strasznie długa folia, ponieważ na pewno tutaj zawartość jest niebagatelna. Ja przeczuwam, co tam jest. Moje przekonanie graniczy z pewnością, że to jest Camisoli. Czy się mylę? Kochani, za tym papierkiem, zobaczcie, to jest jeszcze zabytkowe zabezpieczenie. No i ręce już mi się trzęsą. Zabytkowe zabezpieczenie tej Camisoli. W takim papierku opakowana, spójrzcie. Ta Camisoli. Wkładam na bok. Spójrzcie, ile tutaj jest kanji. Im więcej informacji na blanku, tym zapewne jest lepsza jakość. Pięknie zachowana, zabytkowa owijka, oryginalna. Nie wiem, czy będzie to widać, ale ja widzę tutaj i tu będziecie widzieć. Tutaj jest, kochani, len czerwony pod spodem. Widzicie? Tu. Coś tam mi światło tutaj różnie się łapie w kamerze. Rattan, owinięcie rattamem. Len, jak w najlepszych Camisoli. Widać na blanku tak zwane ślady od pilnika z tej strony. Przepiękna. W doskonałym stanie zachowana. Prosty blank. W tych starych Camisoli nie ma czegoś takiego jak niedoróbka. Nie ma po prostu takiej możliwości. Ponieważ mistrz spaliłby się ze wstydu i nie miałby potem zbytu na swoje wyroby. Nikt by tego nie wziął. Patrzcie. Jaki agresywny kąt. To są pierwsze Camisoli. Ja wnioskuję, że ona ma do 100 lat na pewno ma. Wyostrzona. Strona omotę w dobrym stanie. Spójrzcie. Omotę w jakim stanie. Te stare Camisoli, strony omotę nie miały mocno wybranej. Niektóre były prawie płaską miały tą powierzchnię, co nie znaczy, że płaską, ponieważ grzbiet i krawędź śląca powstaje, kiedy tutaj jest zgłębienie, kiedy jest dobrze wybrane, odpowiednia. To nie jest klin, to jest widać w odbijającym się świetle. Zobaczycie niewielką wklęsłość na tej Camisoli. Piękna sztuka. Około 5 cm długość krawędzi tnącej. Ja później się zapoznam z tym produktem bardziej.
Kolejna kamisoli. Opakowana w czarny papier. Zobaczmy. Może włożę tu gdzieś na górę. Uwaga, krzywo się otwiera i zamyka. Krzywo się otwiera i zamyka, to na pewno jest czarny kot. Spójrzmy. Kocie, otwórz się, kocie. Tak? Mylę się, czy się nie mylę? Nie. Spójrzcie. O ile się nie mylę, to jest koreańska brzytwa. Krzywo się otwiera i zamyka. Nie szkodzi. Najważniejsze, żeby dobrze goliła. Tak wygląda. W środku papierek, zanim pokażę Wam brzytwę. Pokażę Wam papierek, który jest w składzie tego. I tutaj jest informacja też w języku angielskim. Nie wiem, czego dotyczy, później się zapoznam. Pokażę Wam przed filmem. A mimo to, że się krzywo otwiera i zamyka, to wygląda tak. Proszę. To jest brzytwa, o ile się nie mylę, koreańska. 7 z tyłu na puncy, a tutaj w języku koreańskim jest napisany napis. A blank może się krzywo otwierać i zamykać, bo może być na przykład krzywo zakuta w okładkach, a blank prosty wygląda na pierwszy rzut oka na prosty. Tak wyglądająca duża brzytwa 7/8 albo duże 6/8. Proszę. Otworzyłem, zamknąłem, chowam do pudełeczka. Brzytwa zachodnia wyprodukowana na wschodzie. Kolejna rzecz. Zostało jeszcze 3 fanty, które będę mógł Wam pokazać na filmach. Otwieram z papierka. Papierek leci na bok. Mamy tu, jeżeli to jest zawartość taka, jak tutaj jest opisane, no to mamy do czynienia z polskim produktem archiwalnym. Również klasyką polskiego. Proszę. Otwieramy. Folijka. Nie powinno się mówić zdrobniale, bo to dzieci nada. Proszę. Są pieczątki z towarowym znakiem jakości. Kiedyś za PRL-u, bo żyjemy w Polsce. Śmiesznie były oznaczane, właśnie to było takie słowotwórstwo okropne. Na przykład krawat to był zwis męski. Albo linijka to był przemiar liniowy. Tak się oznaczało za czasów komunistycznych w Polsce. W takim kraju żyliśmy, że takie było słowotwórstwo. Dziwne. A śliniaczek dla dziecka to było podgardle dziecięce. Sprawdźcie sobie. Tak było. Ciągnąłem folię. Za komuny tak było wszystko na odwrót. Wyciągamy z papierka. Proszę. Polska brzytwa. Pierwszy raz w życiu mam tą brzytwę w rękach polskiej produkcji. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, jaki jest długi blank. Tu jest 7 cm na bank. Nawet może i więcej. Tak wyglądająca wapienica. Na blanku fabryka samochodów małolitrażowych, bo w tej fabryce były produkowane, i napis W. Nie wiem, czy to wojskowa, czy to skrót od wapienica. Prościutki blank, idealny. Proszę, taka piękna, zgrabna brzytwa do ręki. To jest 5/8, Hani, jak myślicie? A szlif? Szlif to prawie klin. 1/4.
taka brzytwa. Leci na bok. Kolejna rzecz od Michała. Odwijamy. Brzytwa Bengal Razor Genuine Made in Sheffield, England. W takim zabytkowym pudełku. Zaznaczony upływem czasu, zaznaczone. Otwieramy. Ostrożnie. Proszę. Taka brzytwa. Pudełko widać, że było w użyciu. Fryzjerski rozmiar 4/8. Ale tutaj, patrzcie, w porównaniu do wapienicy. Mam wapienicę pod ręką. I tu mam tą brzytwę Sheffield. Spójrzcie. To chyba jest jeszcze dłuższe. Wybaczcie mi, że trzęsą mi się ręce, bo jestem zmęczony po pracy. Patrzcie, ale widać różnicę w jakości stali, już nawet w kolorze. Jaki odbija światło. Taka brzytwa od czoła do grzbietu, do pięty. Dłuższa brzytwa ta Sheffield, nawet dłuższa od wapienicy. Za to cieńsza. TR Cadman & Son Limited Sheffield, England. Piękna punca z tej strony i dłuższa. Taka długa, że nie mieści się w kadrze. Tak wyglądająca. To jest chyba full hollow. Widzicie? Bardzo ładna, zgrabna brzytwa. Klasyka. W porównaniu do koreańskiej produkcji składa się równiuteńko. Na końcu mydło. A jakie to mydło? Zaraz będziemy widzieć. To jest mydło Mirmił Westmana. Mydła zrobione dla Stando. Tak wyglądający to jest komplet, przyjaciele. Komplecik. Jak wygląda mydło. Znowu używam zdrobnień, jak dziecko jakieś. Poprawcie mnie, jak będę mówił zdrobniale. Nie wypada. Żyleteczka, komplecik, pędzelek, pianka. Takie mydło. Westman, jeśli chodzi o zapachy, potrafi zrobić robotę. Dobra rzecz, już zapachowo w mój gust. Bardzo mi się to podoba. Kładę na bok. No i to by było na tyle, kochani. Nie na tyle. Spojrzałem teraz otworzyć na końcu prezent na Nowy Rok. Tak wyglądające opakowanie prezentu na Nowy Rok. Otwieramy. To jest ciężkie, to waży 1,20 kg albo nawet 1,5 kg. Co to jest? Przyjacielu Michale. Nie mam paznokci, jak mam otworzyć, żeby nie zniszczyć opakowania. Otwieram przy Was prezent na Nowy Rok. To chyba była przesyłka z Japonii, sądząc po tych znakach, po tych kanji. W życiu bym się nie spodziewał, że będę miał możliwość ostrzenia na japońskich kamieniach. No teraz to naprawdę mi się już ręce trzęsą i nie ze zmęczenia. Kochani,
Nie znam się. Trudno jest mi powiedzieć. Botan. Taki kamień. Będę musiał włożyć z powrotem do tych woreczków strunowych, żeby nie pomylić. Botan. To jest, jak się domyślam, nagóra, czyli kamień do tworzenia zawiesiny. Wszystkie boki sfazowane. Zobaczcie, jak ładnie. Teraz to już autentycznie trzęsą mi się ręce. Spójrzcie. Jeden wraca do woreczka spłonowego. Odkładam na bok. Taki prezent to ja nie wiem, jak ja Ci się zrewanżuję, przyjacielu. Koma. Napisane. Teraz będę musiał poczytać lub bądź zasięgnąć języka u kolegi. Co i jak. Na temat gradacji tych nagór. Koma. Proszę. Oznaczone. Tutaj jest lakier. Chyba, że się mylę. Ta część jaśniejsza służy do tworzenia zawiesiny, tak zwanego szlamu, czyli kamisorii. Będę mógł ostrzyć już japońskie brzytwy, będę mógł ostrzyć na japońskich kamieniach. Dlatego była taka waga. Trzeci kamień, który się nazywa Mehiro. Spójrzcie. Wszystkie kamienie jasne. Tak wyglądający. Spójrzcie, wszystkie z tych kamieni są nieregularne. Każdy jest inny. Płaszczyzna do wytwarzania zawiesiny. Piękny prezent, kolego, naprawdę. Chciałeś kupę kasy dać na to. Takie rzeczy. Już nie będę wyjmował z woreczku. To cenna rzecz, żeby mi nie wypadło. Takie coś, takie kamienie od kolegi mokasyna. Jeszcze coś jest w tym prezencie. Wciągam ze środka. Tak opakowane. Pancernie. W niepalny azbestowy koc. Zobaczmy, co to jest. Jedna gumka, druga. Jestem po prostu Ci dozgonnie wdzięczny, przyjacielu. Kolejny kamień. Proszę. Taką opakowane w taki materiał. Czy to jest bawełna, czy to jest len? Jedwab. Tak się błyszczy. Jak kimono, jak część garderoby. Jotnat i jonat. Niezidentyfikowany, surowa skała. Coś pięknego. Trzeba będzie testować. Słuchajcie. Niezidentyfikowany, surowa skała. Tak wyglądający kamień. Takie coś. Powiem Wam, że wszystkie kamienie pachną podobnie i w czasie ostrzenia lubię sobie czasami powąchać, coś w tym jest. Mam mydło, które za jakiś czas Wam pokażę i właśnie jest taki zapach tego mydła. Mydło do golenia, gdzie występuje niuans takiego kamiennego zapachu. Tak wyglądający kamień do ostrzenia. Może uda mi się przetłumaczyć te kanji, bo to są napisy, które informują o tym zapewne o właściwościach, może o producencie.
tutaj. Nie wiem, czy to są pieczęcie, czy to są znaki namalowane tradycyjnie pędzelkiem. Jeszcze raz Ci, przyjacielu Michale, bardzo dziękuję za to wszystko. Będę z przyjemnością prezentował dzięki Tobie, dla Was, przyjaciele, również, żebyście mogli się spojrzeć właśnie na świat tradycyjnego golenia przychylnie. Może część z Was sięgnie po narzędzia takie najbardziej klasyczne do golenia. Po to jest ten kanał stworzony razem z Wami, żeby młodych ludzi, czy tych, którzy nie mieli styczności z tradycyjnym goleniem, golą się plastikiem, żeby zachęcić, bo są różne sposoby ciekawe, takie jak ten usuwania zarostu. Za wszystko każdemu z Was, którzy przyczyniliście się do tworzenia tego kanału, serdecznie dziękuję. Zapraszam wkrótce na, mam nadzieję, ciekawe golenia. Jeszcze raz dziękuję. Bądźcie zdrowi.